Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Dziś sobie robimy kolejny demontaż, tym razem klasycznego LG-ka. Dokładnie nie pamiętam tego modelu i również nie ma naklejki w ogóle informacyjnej, ale postaram się oczywiście w tytule napisać odpowiedni model tego telefoniku, żebyście po prostu go sobie odnaleźli. I teraz sobie odkręcimy śrubeczki i widzimy, że jest ich, tu jest jedna, tu jest druga. Widzę, że są strasznie tutaj wytarte. A jaki potrzebujemy tutaj śrubokręt? Torx PH30. To oczywiście nie musi być taki model, tutaj wystarczy gwiazdka. Odkręcamy sobie śrubeczki wcześniej wspomniane. Tu jest druga, ciężko bardzo, jakaś wytarta totalnie. No i dobra, tu są śrubeczki odkręcone, więc sobie podważymy obudowę LG-ka. Tutaj oczywiście szukamy takiego miejsca, gdzie jest dość szeroko, ale nie ma takiego miejsca chyba. Może u samej góry, gdzie sobie odkręciliśmy śrubeczki, będzie znacznie łatwiej. Może sobie... O właśnie. Tu jest bardzo dobrze, więc sobie tutaj u góry podważymy. I sobie oczywiście jedziemy tutaj wzdłuż powolutku. Tu są bardzo solidne, widzę, zatrzaski, więc spokojnie, by nic nie uszkodzić. I tak to wygląda w skrócie. Widzicie, szybko, ekspresowo, prosto. Wibracja, styki, złącza baterii. Tu jest antena zasięgowa. Tu wszystko wymieniamy w bardzo prosty sposób. Tu nie ma co objaśniać. I jeśli chodzi o płytę główną, tutaj mamy jakąś zasłonkę, która ochrania taśmę wyświetlacza. Tutaj ją podważamy, wyciągamy i wyciągamy sobie płytę główną. Jest trochę tych zacisków tutaj, blokad, jedna, druga, trzecia, czwarta, piąta, szósta. Tu jest dość solidnie, fajnie zablokowana ta płyta. Tu u góry jest. Tutaj nie widzę żadnych śrubeczek, raczej nie ma. I tyle. Tu wyciągamy sobie nakładkę, tu głośniczek w bardzo prosty sposób. A jeśli chodzi o wyświetlacz, tutaj sobie go wyciągamy też bardzo łatwo. Również możemy dobrze tutaj sobie podważyć membranę klawiaturki. Tutaj sobie gdziekolwiek podważamy, sprawdzamy sobie klawisze, które nam nie działają, ewentualnie tutaj te ścieżki są jakieś, nie wiem, zaśnieziałe, nieraz tak jest. Czyścimy, zakładamy z powrotem i telefonik w tym przypadku jest do ponownego użytkowania. Tutaj jeszcze, jeśli chodzi o mikrofonik, jest lutowany, widzicie. No i wszystkie inne podzespoły. I to wszystko w tym filmiku. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć.